Hej, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym update'em mojego projektu 100 użyć. Jeżeli nie oglądaliście wprowadzenia i nie wiecie o co chodzi, to odsyłam Was do filmiku, który nagrałam 2 miesiące temu, w którym mówię, na czym ten projekt polega, jakich produktów będę używać. Dzisiaj natomiast chcę się skupić na typowo update'cie, powiedzieć Wam, co udało mi się zużyć, czego nie, na jakim etapie generalnie jestem. Kilka też nowych produktów będę mogła do tego projektu wrzucić, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o kategorię primerów i baz, tutaj mam dwa produkty. Jeden to primer Brightening Youth Glow od Charlotte Tilbury. On jest już dosyć stary, dlatego w ogóle wylądował w tym projekcie. Mam go mniej więcej dotąd. Wydaje mi się, że zużycia dużego nie widać. Użyłam go 10 razy. Moim celem było 25, także jeszcze w projekcie zostaje. Natomiast przyznam się, że trochę się z nim męczę. Jako primer jest bardzo fajny, natomiast troszeczkę śmierdzi mi alkoholem i nie jestem pewna, czy nie powinnam go po prostu wyrzucić. Nie mam natomiast żadnej reakcji na skórze, wygląda normalnie, dlatego wydaje mi się, że jeszcze spróbuję go te 15 razy użyć i wtedy się go pozbędę. Także on zostaje. Drugi produkt w kategorii primerów to tak naprawdę baza pod cienie do powiek. Tutaj mam MAC'a Paint Pot w kolorze Painterly i w nim udało mi się już całkiem sporo zrobić. Jak widzicie, mam denko. Denka wtedy nie było. Jako cel wpisałam 100 użyć, ponieważ nie wiedziałam, ile dokładnie tego wyjdzie. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że użyłam go 32 razy i to denko, które widzicie, pojawiło się już w kwietniu, chyba 13 kwietnia. Wszystko mam zapisane. Tutaj nic się nie zmieniło, chcę dalej ten produkt używać, chcę go zużyć i zapewne szybko nie kupię nowego pojemniczka, ponieważ mam już teraz inne bazy, które bardzo lubię. Mam też sporo baz, które są nawet jeszcze nie otwarte, dlatego czas wykończyć ten. Jeżeli chodzi o kategorię podkładów, tutaj niestety dużych sukcesów nie mam. Pierwszym z podkładów, który dałam do tego projektu, to podkład od Lisy Eldridge w kolorze 5 i jego miałam nadzieję użyć 25 razy i go wykończyć. Natomiast w tej chwili użyłam go już 27 razy i dalej jest produkt w buteleczce. Niestety przez to, jak ona jest skonstruowana, naprawdę nie mam jak zajrzeć do środka i zobaczyć, ile tego jeszcze jest. Nawet jak odkręcam tutaj tą buteleczkę, to w środku jest czarno. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, jako że ten kształt też jest dosyć wyjątkowy, to naprawdę nie wiem, ile go jeszcze zostało, natomiast w dalszym ciągu chcę go zużyć, także zostaje w projekcie. Nie powiem, żeby to był jakiś problem, bo bardzo ten podkład lubię, ale już naprawdę czas się go pozbyć z kolekcji. Jest po prostu stary. Nic nim nie jest nie tak. Bardzo dobry podkład. Drugi podkład, który dodałam do tego projektu, to podkład od Patricka Ta. To jest duo podkład i puder w kolorze Fair 2. I tutaj dużego zużycia nie ma. Użyłam go tylko 7 razy. Strasznie go nie lubię. To już chyba mówiłam też w tym prowadzeniu, że męczę się. Męczę się, po prostu jest dla mnie za tłusty, złazi mi ze skóry, roluje się. Mam wrażenie, że moja skóra pod nim po prostu nie oddycha. Natomiast słuchajcie, używałam pudru. To był mój sposób na to, żeby troszeczkę tego kompaktu zużyć. Celem jest 25 użyć, ja mam na razie 7, także droga jest jeszcze długa. Natomiast chciałabym go zatrzymać w tym projekcie, ponieważ moim celem w tym projekcie było używanie dwóch podkładów. Jeden, którego bardzo lubię, ale chcę go zużyć, ponieważ już data ważności mu się zbliża. I drugi, który niekoniecznie mi przypadł do gustu, ale nie jestem w stanie go wyrzucić z kolekcji. Jestem w stanie go ograć na twarzy, muszę mieć po prostu bardzo mocno nawilżoną twarz. Wtedy wygląda najlepiej. Oraz nie jest to podkład dla mnie przynajmniej na dni takie długie, w których potrzebuję, żeby ten makijaż trzymał się 8-10 godzin. Nakładałam więc go sobie w weekend, kiedy robiłam makijaż na przykład o 16 i po prostu miałam ochotę się pomalować, spędzić miło czas. Także zostaje w projekcie. Całkiem nieźle za to poszło mi z korektorami. Pierwszy to był Dior Forever Skin Correct, dla którego target to było 25 użyć. Użyłam go 25 razy. I 9 kwietnia go skończyłam. Nie ma tu już nic, jest tylko na brzegach tutaj opakowania, ale nie jestem w stanie tego wydobyć. Jego czas już się skończył, także bardzo fajnie zużyty produkt. Drugim korektorem był korektor od Pat McGrath, który również udało mi się zużyć. Tutaj może widzicie, że kolor się troszeczkę różni na górze i na dole opakowania. To był właśnie mój problem z nim, że
Zoksydował mi po prostu już w buteleczce i ten kolor nie był za dobry, dlatego wylądował w tym projekcie. Jego było wtedy więcej, dlatego wrzuciłam go do kategorii 50 użyć. Użyłam go 39 razy i jest już skończony. I skończyłam go 24 maja, czyli kilka dni temu. Oba te korektory bardzo lubię, oba chciałabym mieć w swojej kolekcji ponownie i oba w tej kolekcji zapewne kiedyś się ponownie znajdą. Myślę, że im więcej będę pozbywała się produktów, które z jakiegoś powodu mi nie działają albo nie są takie, wiecie, idealne, tym bardziej będę gotowa odkupić produkty, które bardzo lubię. Także w ich miejsce, słuchajcie, lądują dwa nowe korektory. Pierwszy z nich to Rare Beauty. Jest to korektor, który bardzo lubię. Mój jest w kolorze 120C. Jest to bardzo fajny korektor na co dzień. Całkiem lekki, idealny pod oczy. Nie jest aż tak kremowy jak ten Dior czy Pat. Natomiast do takiego średniego krycia da się go zbudować. Także ten korektor biorę jako taki, który bardzo lubię. Myślę, że dam go w kategorii 50, aczkolwiek nie wiem, czy aż tyle ma w sobie, ponieważ jest już używany przeze mnie przez kilka miesięcy. Natomiast drugi korektor to LYS Triple Fix. I to jest korektor, o którym dosyć głośno swego czasu było na YouTubie. Jest to całkiem przyjemny korektor, natomiast mój problem z nim polega na tym, że po pierwsze bardzo nie lubię tego aplikatora, jest bardzo giętki i ciężko tutaj trafić tak, żeby nie wygiąć i nie złamać tego. Natomiast głównym problemem jest kolor, ponieważ no nie trafiłam. Jest po prostu zbyt różowy i może tego na słoczu nie widać, natomiast na twarzy już tak. Dlatego nie używam go za często, nie używam go zbyt chętnie. Natomiast nauczona doświadczeniem z Pat McGrath, który również zoksydował i nie był moim kolorem, wiem, że jestem w stanie już ten zużyć. Po prostu muszę na to nakładać troszeczkę jaśniejszego korektora. Mam taki super jasny z NARS oraz z Hourglass. Oba są troszeczkę tak ciute za jasne na ten moment. Także właśnie do mieszania z takimi kolorami nie do końca pasującymi są świetne. I ten myślę również wrzucę na 50 użyć, ponieważ chcę go zużyć do końca i dopiero wtedy się go pozbyć. Następna kategoria to pudry. Tutaj miałam dwa w użytku. Pierwszy to był puder sypki od Rare Beauty w kolorze Light. Jego udało mi się zużyć dosyć szybko. Dałam go w kategorii 50 użyć, natomiast po 18 3 kwietnia już się skończył. Jest tutaj w środku troszeczkę jeszcze produktu, natomiast słuchajcie, nie jestem w stanie tego wyjąć. Próbowałam podważać pensetą, nożem, po prostu ten środek nie wychodzi. Na pewno jest na to jakaś metoda, ale ja już mam dosyć. Spróbowałam wydobyć tyle, ile mogłam. Jestem zadowolona i ja uznaję go jako wykończony. Tak szybko go podsumowując, jest to w porządku puder, natomiast nie jest to puder, którego chciałabym teraz odkupić. I drugi puder, jakiego używałam, to był właśnie ten z Dua Patricka Ta, ten tutaj na dole. To jest puder taki prasowany, bardzo jasny. Widzę, że jestem już bardzo blisko denka, natomiast jeszcze nie udało mi się go osiągnąć. Jego wrzuciłam na 25 użyć, użyłam go już 27 razy i jak widzicie dalej denka nie ma, także zostawię go jeszcze, ponieważ chciałabym go chociaż zdenkować i być może jak szybko zużyję ten podkład, to po prostu już pozbędę się tego kompaktu ze swojego życia. Puder jest ok, nie jest to nic wyjątkowego, używany lekką ręką do wykończenia jest w porządku. Także ten puder zostawię dalej do wykończenia. Nie będę mu podwyższać tej kategorii, ponieważ no, nie ma to sensu. Włożyłam go na 25, więc tak już jest. Natomiast jestem ciekawa, ile zużyć zajmie mi dotarcie do denka. I jako, że wykończyłam puder sypki, włożę do tego projektu następny puder i będzie to Jaclyn X Robin. Jest to puder sypki, transparentny, aczkolwiek jest w kolorze Sheer Fair. I jest to puder, słuchajcie, którego jeszcze nigdy nie używałam. Jest on nadal zamknięty, nadal ma tutaj folijkę, także nówka sztuka. I wkładam go do tego projektu, ponieważ wiem, że inaczej no nie użyję go. Mam dużo innych pudrów, które bardzo lubię chude, lubię Givenchy i zawsze sięgam po nie zamiast otworzyć ten. Także to będzie mój sposób na to, żeby zacząć go używać i zobaczyć w ogóle, co o nim myślę. Celem więc nie jest wykończenie, tylko użycie, sprawdzenie. Dam go więc na tą najniższą kategorię 25 użyć i po tym czasie zobaczymy, co o nim myślę. Następna kategoria to bronzery. Tutaj wybrałam dwa kremowe produkty. Jeden to był znowu Patrick Ta i jego duo w kolorze She's Statuesque. W
Wbrew pozorom nie użyłam go za dużo, tylko 14 razy udało mi się go użyć. Używałam zarówno części tej pudrowej, jak i kremowej. Ta kremowa jest zdecydowanie moim faworytem, przepiękny kolor. Jakby była w wersji pojedynczej, to od razu bym leciała go kupić. I tak jak mówiłam, w pierwszej części celem jest zużycie właśnie kremu, puder, whatever. Ile zużyję, tyle zużyję. I tutaj target był 25 użyć, mam na razie na koncie 14. Także ponad połowa, ale jeszcze troszeczkę zostało, także ten produkt dalej zostaje w projekcie. I drugim produktem w tej kategorii jest bronzer od Rare Beauty w kolorze Power Boost. Jego dam do tego projektu, ponieważ zostało mi go już niedużo. To już jest do końca wykręcony stick. Jest to najjaśniejszy z tych kolorów. Moim faworytem zdecydowanie jest kolor drugi. Trzeci jest ciut jest za ciemny i za pomarańczowy. Myślę, że kiedyś do tego projektu również trafi. Natomiast na początku chciałabym się pozbyć tego. Jako że jest to bardzo wydajny produkt, jego dałam w kategorii 50 użyć i na razie na swoim koncie mam 21. Jestem więc prawie w połowie. Jeszcze troszeczkę mi zostało, także również zostaję w projekcie i mam nadzieję, że następnym razem będę mogła Wam pokazać już puste opakowanie. Jeżeli chodzi o róże, tutaj troszeczkę, przyznaję się, przeliczyłam, ponieważ rzuciłam oba róże w dosyć wysokie kategorie. Pierwszy z różów, ten od Gucci w kolorze Rosy Beige, dałam aż na 100 użyć i jestem dopiero na użyciu 16, słuchajcie. Nie dlatego, że ten produkt jest jakiś dziwny czy niedobry, bardzo go lubię, natomiast róże wydaje mi się są dosyć specyficzne, to znaczy, że nie używam codziennie tego samego, w zależności od tego, co mam na oczach, taki używam róż, ale zauważyłam, że właśnie mieszając ten razem z Pat McGrath Flirtatious, który jest drugim różem w tej kategorii, dostaję całkiem fajny, dzienny róż, który pasuje mi do wielu makijaży, także mam nadzieję, że teraz przyspieszę z użyciem. Natomiast nie jest to żaden wyścig, jestem świadoma, że wiele z tych produktów będzie w moim projekcie przez cały rok. Bardzo możliwe, że ten róż również. Także tutaj mamy 16 użyć na 100. Natomiast jeżeli chodzi o Pat McGrath i kolor Flirtatious, tutaj mamy tylko 13 użyć na 50, także nawet nie połowa, słuchajcie. Jego zaczęłam używać troszeczkę później w tym projekcie, ponieważ jakoś nie mogłam się zabrać po prostu. I tak naprawdę dopiero kiedy zaczęłam używać go w połączeniu z Gucci albo w połączeniu z jakimkolwiek innym różem, wtedy zaczęłam po prostu czerpać z tego większą przyjemność. Nie wiem, czy dam radę dobić do 50, zanim się znudzę. To jest w sumie taka jedna moja refleksja po 2 miesiącach tego projektu. To znaczy pewne produkty zaczynają mi się troszeczkę nudzić. I teraz powiem Wam, że nie wiem, co zrobić. Nie wiem, czy dodać nowy produkt w tej kategorii, która troszeczkę mnie nudzi i zacząć więcej używać innego różu, czy dać sobie chwilę spokoju, używać po prostu innych różów z mojej kolekcji, co w sumie czynię do tej pory. Wydaje mi się, że to te liczby 50 i 100 to jest to, co troszeczkę mnie onieśmiela. To jest jednak dużo. Wydawało mi się, że nawet jeżeli będę jednego różu używać codziennie, no to już jest 30, tak średnio 30 zużyć w miesiącu, więc 2 miesiące codziennego używania plus kilka wyjątków, na przykład tego różu, powinno już mi go zamknąć. Natomiast nie po to mam taką kolekcję, żeby codziennie używać tego samego. No nie wiem, dajcie mi znać, jeżeli macie jakieś rady, jakieś spostrzeżenia. Ten projekt zdecydowanie nie jest projektem przymusowym, nie robię tego za karę. Robię to, ponieważ sprawia mi to przyjemność. Chcę po prostu zobaczyć większe zużycie w mojej kolekcji. Taki jest w sumie cel tego wszystkiego. Nie do końca zużyć coś, po prostu użyć, ale być może jeżeli chodzi o kategorię różów, tutaj powinnam mieć ich więcej i też trochę na niższym pułapie, może na tym 25 i mieć na przykład 4 róże, które bym rotacyjnie sobie wymieniała. No nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie. Póki co zostawiam tak, jak jest. Przedostatnia już kategoria to rozświetlacze. W tej kategorii mam tylko jeden produkt, bo jest to paletka 3 rozświetlaczy od Hourglass. O, jaka brudna. I jest to Metallic Strobe Light Palette. Absolutny ulubieniec, uwielbiam tą paletę. W dalszym ciągu sprawia mi bardzo dużo przyjemności i ona jest w kategorii 50 użyć. Użyłam ją 23 razy, także już jestem prawie w połowie. Zauważyłam, że dzięki temu projektowi znacznie częściej używam tego najciemniejszego koloru. Przepięknie wygląda, słuchajcie, na takiej właśnie zabrązowionej skórze, kiedy robię taki letni makijaż ciepły. Cudowny. Lubię też go mieszać właśnie z innymi tymi kolorami.
Także już jest w sumie pozytyw tego projektu. Zaczęłam częściej używać tego koloru. Wcześniej używałam tylko tych dwóch, zazwyczaj je w sumie mieszając. Teraz używam ich trochę więcej i czuję, że bardziej polubiłam tą paletkę. I o to właśnie mi chodzi w tym projekcie. Także z miłą chęcią zostawiam go dalej. Tak jak mówiłam, 23×50 to jeszcze troszeczkę. I postanowiłam dodać jeszcze jeden rozświetlacz, ponieważ z Hourglass radzę sobie świetnie, natomiast to są dosyć takie mocne rozświetlacze, które no niecodziennie chcę używać. Pomyślałam sobie, że muszę dać trochę miłości rozświetlaczowi, który swego czasu był moim naprawdę top rozświetlaczem. I mowa tutaj o Nataszy Denonie I Need a Nude Glow. To jest rozświetlacz, który ma już denko. Widać tutaj, mam nadzieję, tą małą kropeczkę. Bardzo go lubię. Bardzo go lubię, natomiast od kilku miesięcy leży w szufladzie po prostu nieotwierany, ponieważ mam tyle innych rozświetlaczy, że zapomniałam o tym. Jest to bardzo ładny, taki delikatny w sumie rozświetlacz, delikatny jak dla mnie przynajmniej, w porównaniu z Hourglass, na pewno delikatny. Mogę w sumie porównać go do może tego środkowego z Hourglass, albo do obu, słuchajcie, do tego brązowego również. Tak wyglądają obok siebie. Na środku jest Natasza, po bokach jest Hourglass. Jest to rozświetlacz, który zawsze fajnie mi się sprawdzał do bardzo delikatnych makijaży, albo właśnie do takich, gdzie miałam oczy bardzo kolorowe i nie chciałam już na policzkach przesadzać. Także jego włożę do kategorii 25 użyć, tak żeby ponownie to poczuć, dać mu trochę miłości, bo naprawdę to był kiedyś mój najukochańszy rozświetlacz. Ostatnia kategoria to palety cieni. Tutaj dużych sukcesów nie ma, ale to jest kategoria, którą spodziewałam się, że będę musiała prowadzić przez cały rok, ponieważ palet mam najwięcej w swojej kolekcji i ta rotacja jest dosyć szybka, także ciężko mi się skupić na jednej czy nawet 3 paletach cały czas. Po prostu nie jestem w stanie się rozdrobnić. Mam też różne potrzeby. Czasem po prostu wstaję i czuję, że dzisiaj chcę użyć palety X i nie ma przebacz. Nie ma przebacz. Nieważne, czy jest w projekcie, czy nie. Tak po prostu mam, także nie zawsze po prostu miałam ochotę na te konkretne palety. No jak miałam ochotę na kolory, które są w nich zawarte, to po prostu gdzieś pchało mnie do innej palety. Natomiast jestem bardzo zadowolona z tego, jak udało mi się zapoznać z tą paletą. Natasha Denona 28, to jest ta Green Brown. To jest paleta, którą przed tym projektem użyłam chyba kilka razy i po prostu odłożyłam. Jest absolutnie fenomenalna. Co do tego nigdy nie miałam wątpliwości. Jakość jest niesamowita i uważam, że jest to jedna z najlepszych palet Nataszy, także pod względem formuł. Natomiast chyba przez to, że jest dosyć duża, czułam się troszeczkę onieśmielona i jakoś nie potrafiłam się z nią tak zapoznać. Włożyłam ją więc do kategorii 100 użyć i udało mi się ją użyć 16 razy. Z jednej strony wydaje się to bardzo mało, natomiast przy tej ilości palet, jaką mam, 16 to jest naprawdę dla mnie niesamowite osiągnięcie. Rzadko mi się zdarza jedną paletę użyć tyle razy, a minęły w sumie tylko 2 miesiące. W przeciągu roku tak, natomiast nie w przeciągu 2 miesięcy. I muszę przyznać, że jestem bardzo, bardzo z niej zadowolona. Głównie kręcę się w tej części, bądź też tutaj w tym ostatnim rzędzie. Tutaj te przepiękne, ciepłe brązy są cudowne. Natomiast jeżeli chodzi o te zielenie na środku, są przepiękne, absolutnie przepiękne i widać tutaj, że używałam ich pojedynczo. Natomiast jakoś te maty, które są w tej palecie, nie pasują mi do tej zieleni. Nie wiem, ciężko mi to wytłumaczyć. Natomiast mamy tutaj zielenie takie trawiaste, mamy bardziej chłodne, mamy takie pomieszanie zieleni, taupu, trochę srebra. Mamy też takie klasyczne brudno-złoto-zielone tak naprawdę, które jest przecudowne jesienią. Natomiast jakoś mi z tymi brązami tak nie leży. Te ciepłe to odpadają do nich. Tutaj mamy znowu bardziej neutralne kolory, natomiast one wchodzą troszeczkę w różowy. Zwłaszcza tutaj ten. Wydawało mi się na początku, że to będzie mój idealny cień przejściowy, natomiast on wpada dosyć mocno w różowy, także też nie bardzo mi tutaj leżał. W sumie zostaje tylko ten. Ale ile razy można użyć tego samego cienia w załamaniu powieki? Ja nie potrafię ciągle tego samego używać. Także dlatego te zielenie wyglądają najmniej dotykane, ponieważ próbowałam użyć tylko i wyłącznie tej palety, a nie używać jednego cienia, ponieważ jest to bardzo duża paleta. Chciałabym ją użyć jak najbardziej.
Natomiast kto wie, może po prostu muszę zacząć ją mieszać z czymś innym. Niekoniecznie z następną paletą, ponieważ następna jest znowu bardzo chłodna i mowa tutaj o Mothership numer 1 Subliminal. Tą paletę dałam w kategorii 50 użyć. Jestem dopiero na 7, także niewiele. Nie do końca wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że ostatnie 2 miesiące miałam intensywne, przeprowadzałam się. Nie każdą paletę miałam dostępną cały czas, także trochę się tym tłumaczę. Czy muszę coś mówić? Ta paleta jest przepiękna. Jest to naprawdę jedna z moich najulubieńszych palet w całej mojej kolekcji, nie tylko jeżeli chodzi o kolekcję Pat McGrath. Także tutaj po prostu muszę się bardziej przyłożyć i częściej jej używać. Może ją zostawię po prostu na biurku, bo tak w sumie powinnam zrobić ze wszystkimi tymi produktami, zostawić je na widoku. I ostatnie cienie, jakie chciałam w tej kategorii użyć, to jest moja kolekcja cieni pojedynczych od Terra Mons. I kolekcja wygląda tak. Tutaj jest kilka cieni od Little Cosmetics, także one nie są tematem tego projektu, tylko te okrągłe. I tutaj założeniem było 50 użyć, użyć mam tylko 8. Tylko i aż tak naprawdę, ponieważ te kolory są bardzo zróżnicowane. Mam tutaj zarówno kolory bardzo takie jaskrawe, jak i właśnie te iridescent z lekkim takim blaskiem. Są absolutnie przepiękne i przyznam, że najczęściej sięgałam właśnie po te jaśniejsze, na przykład chociaż żeby zaznaczyć kącik oka i w ten sposób powiedzieć, że użyłam tej palety. Natomiast chciałabym trochę więcej pójść w te inne kolory. Zwłaszcza tutaj ten pierwszy rząd kolorowy jest absolutnie przecudowny. Tutaj znowu pozostaje kwestia matów i tego, że jak sięgam po jakąś większą paletkę z matami, to zazwyczaj już sięgam po te błyski, które tam są. Natomiast tutaj mam taki pomysł, żeby wybrać sobie na przykład 3 albo 4 cienie na tydzień, którymi będę się bardziej interesować w danym tygodniu i czy ich użyję, czy nie, to już jest inna sprawa. Natomiast to troszeczkę onieśmiela. Tego jest po prostu dosyć dużo, żeby od tego zacząć. Także taki mam pomysł. Wybiorę sobie 4 na tydzień i spróbuję któregoś z tych 4 użyć. Może taki sposób mi się sprawdzi. Także kategoria cieni na razie zostaje tak jak jest. Nie czuję potrzeby tutaj nic zmieniać. Tylko chcę troszeczkę więcej zużycia w tych paletach zobaczyć. Dajcie mi znać, co myślicie, czy uważacie, że dobrze mi idzie, czy nie. Oraz czy może Wy zaczęliście podobny projekt, ponieważ w moim filmie wprowadzającym wiele z Was wykazało zainteresowanie zrobieniem czegoś podobnego. Jestem ciekawa, czy też to zrobiliście, no i jak Wam idzie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. A teraz już dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!